Witamy. Dzisiaj znajdujemy się w warsztacie Jack Gas w Kobyłce. Jest z nami pan Przemek Saleta. Pan Przemek posiada taki fajny samochód, Cadillac. Jaki dokładnie model? EXT z 2005 roku, czyli Escalade w pick-upie. To nie jest seryjny wóz. Nie, ten samochód ani nie wygląda jak seryjny samochód, ani też pod maską nie jest seryjnym samochodem. Tutaj jest dołożony Supercharger Magna, czyli taki dodatkowy 120-150 koni. Czyli są hamulce, zawieszenie, samochód jest podniesiony, 35-calowe koła. No taki wyjątkowy samochód, którym będę jeździł zapewne do końca życia. Tak, kompleksowo przybudowany, fajnie zrobiony. Kompresor jest odblokowany zestaw firmy Magna, pasujący zamiast kolektora oryginalnego stojącego do tej V8. Samo w sobie V8 to też legenda, bo to jest LS, tak? Tak, no taki silnik stosunkowo prosty, z mocą wyjściową była 350 koni, ale to jest taki samochód, taki silnik, który był liczony na milion mil przebiegu. I rzeczywiście, no ja ten samochód mam ponad 10 lat i właściwie nic poważnego się nie psuje. No kawał porządek ma amerykańskiej motoryzacji. Co naszego tutaj znajduje się, jeśli chodzi o firmę Alex. Tutaj była już instalacja gazowa, aczkolwiek nie spełniała wymogów, no, niepoprawnie zasilała ten silnik. Tak? I poszliśmy dość grubo. Zamontowane zostały 4 reduktory Shark Adapt. 4 sztuki. Jesteśmy przygotowani na to, żeby tutaj naprawdę jeszcze tą moc bardzo mocno zwiększyć. Myślę, że do tego samochodu 2 sztuki na spokojnie by wystarczyły. Możemy zrobić takie testy, odepniemy jeden elektrozawór i będziemy posiłkować się tylko 2 reduktorami. No ale pan Przemek chciał mieć zapas. Możemy dołożyć moc, możemy ciągnąć przyczepy, możemy... No właśnie, teraz jak mam 4 reduktory, to będę miał zagwozdkę, w jaki sposób dołożyć jeszcze więcej mocy. No tak, teraz trzeba, wypadałoby, nie? Żeby... Jedno, ciągłe, wiecznie praca przy tym samochodzie. Tak jest, projekt nigdy się nie kończy. Nigdy nie można uznać, że już się zakończył, nie? Zawsze coś się chce więcej. Co więcej trafiło? Podwójna filtracja konkretnymi odstępnikami filtry Alex Ultra. Do tego pojedynczo montowane wtryskiwacze Super B, tak żeby jak najbliżej zamontować je wtryskiwaczy oryginalnych benzynowych i też żeby miejsce gazu było podania odpowiednie. Magistrala, tak jak widać, 12 mm wężyki, żadne listwy. Tutaj musimy konkretnie to zasilić, nie ma prawa być żadnych spadków ciśnienia gazu. No i standardowy też nasz produkt Optima Expert, sterownik, który tym wszystkim zarządza. Tu trafiło, czyli taki cały nasz zestawik trafił pod maskę, żeby konkretnie zasilić ten motor. Piękny, it's beautiful. There you go. Tutaj pan Przemek pokazywał, że też ma możliwość zmiany tak naprawdę ustawień, tak? W tej chwili jest standardowa mapa i 0,4 doładowanie, no ale tutaj jeszcze jest możliwość podkręcenia tego. Z Superchargerem w komplecie jest komputer, który można ten program taki standardowy trochę stuningować, no więc być może się tym powolimy. No, teraz trzeba by było to wykorzystać. Ciągle coś. No. Najmniej mi paliło, powiedzmy, 23-4 litry, no do 30, jak się depcze to do 30. W zależności jak ta prawa noga się prostuje. To znaczy to, no, 35-calowe koła, no to są duże opory, samochód jest wysoki i tak dalej, więc to wszystko oczywiście ma wpływ na spalanie. Nie oczekuję, że na kropelce przyjadę z tym tyłu. Wiadomo, no rachunki są proste. 25 litrów benzyny razy powiedzmy 6,50, tak? Albo niech będzie, że 20% więcej, tak? No bo jeżeli mamy otrzymać taką samą mieszankę paliwową powietrzną, musimy tego gazu troszeczkę więcej spalić. Czyli do 25 litrów doliczamy 20%, ale razy 3 zł z groszem, no to tak czy inaczej oszczędności są ogromne przy tym samochodzie. Że jest różnica w ekonomice jazdy, to jest jedna rzecz, no ale też
ekologia, no bo nie ma jednak resztek ołowiu w spalanym gazie, więc dla środowiska to jest lepiej. Ja zawsze mówię, że jeśli królowa brytyjska od ponad 20 lat jeździ Royce'em z 12-cylindrowym silnikiem na gazie i się nie wstydzi, to ja też nie. Jasne. No, moim zdaniem już chyba czasy troszeczkę te minęły, że te instalacje były kiepskie, strzelały, wiadomo, różnie z tym było i rzeczywiście ludzie to uznawali za zło konieczne i niektórzy tam potem z tego wyszło, że to jest wstyd na tym jeździć. Teraz stopień zaawansowania instalacji gazowych jest tak duży, nie odbiegamy parametrami od tego, co oczekuje silnik, tak? Te parametry są zbliżone jak na pracy na benzynie, więc tutaj myślę, że te czasy chyba już odchodzą do lamusa, że tego gazu trzeba się wstydzić. Ten, kto umie cokolwiek, tą matematykę, no to sam sobie odpowie, dlaczego ten gaz tutaj montujemy. No tym bardziej, że w początku zamontowałem, jeżdżę samochodem 10 lat i ja nie miałem żadnych poważnych usterek silnikowych. No, to co robiłem, to właściwie taka kwestia zużywania się na eksploatację różnych rzeczy. Jasne, eksploatacyjne rzeczy. Tak. Właśnie. Chcemy, żeby to konkretnie było zrobione, podawać tej mocy. No to troszeczkę upgrade zrobiliśmy pod maską i dalej będziemy robić kilometry. O, super. Yeah.